Siemka, ja jestem Adacho i kilka dni temu pojawiła się w sieci informacja, której newsem bym nie nazwał, bo jest to informacja nieoficjalna. Jest to przeciek tyczący się potencjalnego procesu tworzenia remake'u Dragon Ball Super i też tego, jak to wpłynie na sagę Moro, którą zobaczymy w anime. Umówmy się tak, że tego newsa powiem wam na samym początku, żebyście nie musieli czekać gdzieś tam do 15 minuty filmu, więc na początku dowiecie się, o co chodzi. Chwilę później dodam wam kilka rzeczy uzupełniających, powiem wam, co o tym myślę, też przytaczając wypowiedzi z wcześniejszych lat. I też jeszcze jest kilka drobniejszych newsów, które nie są związane stricte z tym tematem, więc to powiem wam na samym końcu. Mimo wszystko jest to informacja bardzo istotna i myślę, że dużo osób na pierwszy rzut oka może uznawać, że jest to informacja negatywna w świetle tego, na co się nastawialiśmy do tej pory. Jednak jeśli spełni się pewien scenariusz, o którym zaraz powiem, to myślę, że jest to dobry scenariusz. Geekdom kilka dni temu powiedział, że rozpoczęły się zakulisowe rozmowy w Toei Animation, aby Trunks, saga Future Trunksa i saga Turnieju Mocy w nowej wersji anime Dragon Ball Super nie dostawały w ogóle remake'a. W sensie, że mogą w ogóle nie dostać remake'a, bo sporo animatorów nagle zostało przeniesionych do produkcji Moro, żeby przyspieszyć proces produkcji. Geekdom wspomina, że ta teoria tycząca się tego, że Future Trunks i Turniej Mocy mogą się nie pojawić w remake'u, to raczej jest spowodowane tym, że prace nad tymi sagami się jeszcze nie rozpoczęły, a nie, że dostaliśmy, w sensie oni dostali jakieś oficjalne potwierdzenie tego, że te sagi nie będą odświeżane. Mimo wszystko raczej skupiłbym się na komentarzu AJ'a do tych słów. Anime AJ, gość też ma swój kanał na YouTubie, też ma swoje źródła, o czym się już też przekonywaliśmy w poprzednich latach, natomiast ja AJ'owi ufam bardziej niż Geekdomowi, bo wydaje mi się, że AJ odzywa się wtedy, kiedy naprawdę coś wie, a Geekdom też sporo czasu poświęca na kłótnie z twitterowymi, nie nazwałbym ich trollami, ludźmi, którzy mają odmienną opinię. Więc chociażby Geekdom mówił o tym, że saga Beerusa jest już ukończona, podczas kiedy Venixys, gość, któremu też, jeśli mogę tutaj komuś zaufać w internecie, jeśli chodzi o takie Dragon Ballowe newsy, ufam bardziej. Geekdom wspominał też o tym, że, uwaga, i to jest mocna informacja, mimo tego, że w zasadzie wszyscy do tej pory mówili inaczej, to nagle on stwierdza, że w remake'u Dragon Ball Super nie będzie w większości scen z mangi, że to nie jest adaptacja mangi, tylko że Geekdom nie wyszczególnił tutaj żadnej konkretnej sagi, no bo wiemy, że saga Beerusa i saga Resurrection of F i też saga Shampy, mimo tego, że końcówka walki Goku i Hita jest inna, one w 70, może 80% wyglądają dokładnie tak samo. Mówię o sadze Shampy, poprzednie to już w ogóle są praktycznie takie same. No ale od sagi Future Trunksa są już duże różnice i nie wiem, czy Geekdom mówił o całym Dragon Ballu Super, czy tylko o tych trzech sagach, o czym też wspominał Venixys, że w tym momencie jeszcze prawdopodobnie historia będzie bardzo podobna, z drobnymi zmianami. Kto wie, być może nawet nie zobaczymy God Goku w walce z Hitem, a zobaczymy po raz kolejny Blue Kaiokena. I wtedy moglibyśmy się zastanawiać, co Akio Ioku miał na myśli, mówiąc o tym, że ten remake ma przybliżyć historię do tego skryptu Toriyamy. O skrypcie Toriyamy też będę mówił, raczej w kontekście sagi Future Trunksa. Przejdę do tego komentarzu AJ'a, który mimo wszystko napawa nieco większym optymizmem, bo trochę burzy tę narrację, że mamy dostać 3 sagi, Beerus, Golden Frieza i Champa, potem sagę Moro i mieliby nie wrócić do tego remake'u, co nie miałoby do końca sensu. Przeczytam wam to, co napisał AJ. To prawda, w pewnym sensie. Wszyscy na początku miesiąca przenieśli się do produkcji sagi Moro. Produkcja idzie tam pełną parą. Nie oznacza to, że nie powrócą do remastera po Moro, ale nie wykroczą poza sagę Shampy przed tym. Teraz skupienie jest w 100% na produkcji sagi Moro. Wielu z was najwyraźniej odebrało tę wiadomość tak, jakby nigdy sagi Blacka i Turnieju Mocy miały nie zostać odświeżone. Nie o to tu chodzi. Chodzi tylko o to, że przed Moro remake obejmie jedynie początkowe sagi. Byłbym zaskoczony, gdyby reszta sag nie została dokończona w międzyczasie, podczas gdy trwałyby wczesne prace produkcyjne nad kolejnym wątkiem mangi. Czytaj saga Granoli. Czyli wygląda na to, że możliwy scenariusz, który na początku wydawał mi się właśnie ze względu na słowa Geekdoma niekorzystny dla fanów, teraz mam wrażenie, że jest czymś, co większość fanów uzna za coś pozytywnego. Oczywiście, w zależności od tego, na co konkretnie czekacie, tutaj już jest to sprawa indywidualna, ale bardzo dużo wskazuje po tych słowach AJ'a. Oczywiście tutaj każdy może słuchać kogo chce. Oficjalnie nie wiemy nic. Oficjalnie wiemy tylko to, co mówił Akio Ioku, a Akio Ioku mówił, że chce, żeby każdy obejrzał Dragon Balla Super jeszcze raz i że to ma być wersja nowa Dragon Balla Super, która będzie jak najbardziej zbliżona do skryptu Toriyamy. Sorry, ale sagi Future Trunksa
i Saga Turnieju Mocy, mimo tego, że wizualnie są lepsze niż pierwsze 3 sagi, to fabularnie nie są bliższe skryptowi Toriyamy niż manga, w której i tak mimo wszystko Toyotaro dużo rzeczy wymyślał, ale tak jak mówię, przytoczę wam rozmowę Toriyamy z Toyotaro, która może trochę rozświetlić sytuację. Scenariusz, który obecnie się rysuje na horyzoncie, to jest to, że w 2006 i na początku 2027 roku, powiedziałem w 26 tym roku i na początku przyszłego, będziemy mieli tak, Beerus, od razu potem Frieza, od razu potem Champa. Też biorąc pod uwagę to, co napisał Venixys w kontekście tego, w jakim stopniu te sagi są już ukończone. To też wam potem przeczytam. Więc powiedzmy, że w lutym, marcu przyszłego roku, totalnie tutaj już mówię datę z dupy, bo nie mamy oczywiście daty rozpoczęcia Beerusa i tego, jak to będzie wyglądać dalej, ale powiedzmy, że luty, marzec przyszłego roku kończy się saga Champy. Więc mamy 3 sagi remake'u zakończone i teraz pytanie, czy Moro rozpocząłby się już wtedy, bezpośrednio po tym? Z 2 względów wydaje mi się, że nie. Produkcje nad tym remake'iem rozpoczęły się znacznie wcześniej niż rok przed premierą. Jeśli produkcja sagi Moro rozpoczyna się, tak naprawdę idzie teraz pełną parą, bo do tej pory nie dostaliśmy nic oprócz tego, powiedzmy, plakatu, tej grafiki jakby koncepcyjnej, która nam przedstawia, w jaki sposób Goku i Vegeta będą w tej sadze wyglądać, no to jest... My jesteśmy dopiero na etapie, w zasadzie byliśmy wczesnej preprodukcji. Nie wiedzieliśmy nawet, ile będzie odcinków, oni nie wiedzieli nawet, ile będzie odcinków, nie mamy żadnej części animacji zrobionej i być może oni stwierdzili, że no kurde, jeśli będziemy się skupiać cały czas na remake'u i ta produkcja sagi Moro będzie sobie powoli postępować, to może będzie tak, że po prostu ta saga Moro się nie stworzy w czas, że nie będziemy mieli wystarczająco dużo gotowego materiału, żeby zacząć go emitować w telewizji. Więc teraz, tak jak AJ napisał, na początku miesiąca, na początku kwietnia, wy to widzicie, widzicie to już w maju, chodzi oczywiście o kwiecień, dużo animatorów zostało przeniesionych właśnie na sagę Moro ze względu na to, że wedle Venixysa te 3 pierwsze sagi, Beerus, Golden Frieza, Champa są już praktycznie ukończone albo są już na ukończeniu. Może 2 pierwsze, Champa jest tam jeszcze w produkcji, ale już jest bliżej niż dalej. Więc to by sugerowało, że Moro najprawdopodobniej rozpocząłby się w 2027, co było pod znakiem zapytania jeszcze w styczniu na Genki Damatsuri, bo wtedy sobie robiliśmy matematykę i wyglądało to tak, że no, musieliby się naprawdę streścić, jeśli chodzi o ilość odcinków i też o ilość pracy, żeby Moro rozpoczął się w 2027 roku, a tutaj jeśli remake tych pierwszych 3 sag zakończy się w lutym, marcu, to mamy 9 miesięcy do końca roku, żeby rozpocząć kolejną sagę. I mimo wszystko nie sądzę, żeby od razu po Champie rozpoczął się Moro, bo wyobraźcie sobie, że oglądacie to w telewizji jako nowy widz. I co? Po Champie zaczyna się Moro? Czemu Goku ma Ultra Instinct? Czemu Vegeta ma Blue Evolution? Dlaczego w ogóle w historii jest Android 17? Dlaczego Gohan nagle jest silny, skoro jeszcze na sadze Champy mówili, że on się uczy i w ogóle nie trenuje? Wiecie, to w ogóle nie ma sensu. Pod pewnym względem ten scenariusz jest zły, ale głównie jest zły dla osób, które będą oglądać to sobie od samego początku i nie będą znały historii. Ale dla nas, myślę, że dla większości z nas, to będzie coś, co może być pozytywne, bo dostaniemy sagę Moro szybciej, jeszcze w 27 roku. Nie mówię, że tak będzie. Jest to tylko i wyłącznie hipoteza. A potem, po sadze Moro, wrócilibyśmy do remake'u, podczas kiedy, tak jak powiedział AJ, oni by zakulisowo zajmowali się adaptacją, czyli animowaniem, kolejnego mangowego wątku, czyli Granoli. Więc Future Trunks i Turniej Mocy w nowej wersji prawdopodobnie to byłby rok 2028. Podejrzewam, że to trwałoby cały rok, bo są to nieco bardziej obszerne sagi niż te 3 pierwsze, chociaż jeśli oni skracają Turniej Champy do, nie wiem, 8 odcinków, pierwsze 3 sagi starego Dragon Balla Super to jest z tego, co teraz sobie patrzę, 40 odcinków. Dragon Ball Super ma 131, więc powiedzmy, że jesteśmy w 1/3, omijając te filery, no nie? Więc jeśli te 40 odcinków zostałoby skróconych do, powiedzmy, 6, 8, 20 odcinków, czyli o połowę, to kolejne 80 odcinków zostałoby skrócone pewnie też do 40. A więc wygląda na to, że moglibyśmy praktycznie większość roku zapełnić cotygodniowym Dragon Ballem, jeśli chodzi o ten remake Future Trunksa i Turnieju Mocy, no a później 2029 rok być może zacząłby się Granola. Także tak, ten news to jest to, co przed chwilą wam tutaj przytoczyłem, natomiast jest jeszcze kilka notek uzupełniających, których chciałbym też wam tutaj wspomnieć, ze względu na to, że dużo osób się zastanawia, czy w ogóle Future Trunks i Turniej Mocy zostaną zanimowane. Jeśli mamy tutaj już informację, że po tych 3 sagach przenosimy animatorów i lecimy pełną parą z Moro, to być może jest tam przeświadczenie, że te sagi Future Trunksa i Turnieju Mocy nie wymagają odświeżenia. Z tym się totalnie nie zgadzam, ale co ja sądzę,
powiem wam na samym końcu. Przypomnę jeszcze słowa Ioku, które padały chyba też na Genki Damatsuri, ale głównie na Dragon Ball Super Games Battle Hour. Przede wszystkim Akio Ioku powiedział, że chce, byśmy zobaczyli Dragon Ball Super jeszcze raz. Ok? Dragon Ball Super jeszcze raz, a nie połowę Dragon Ball, a w zasadzie nawet 1/3 Dragon Ball Super jeszcze raz. Od 2015 roku, cóż, nie minęło nawet 10 lat, ale metody ekspresji wizualnej ewoluują z dnia na dzień, dlatego poprzez użycie tych technik naszym celem jest dokładniejsze przedstawienie historii świata i postaci stworzonych przez Toriyamę. Myślę, że zrozumiecie to po obejrzeniu, ale wprowadziliśmy wiele nowych ujęć, poprawiliśmy jakość animacji, nakręciliśmy ponownie wszystkie ujęcia i tak dalej, a także rekonstruujemy historię. Chcę, żebyście pamiętali cały czas o tych słowach dokładniejsze przedstawienie historii świata i postaci stworzonych przez Toriyamę. Bliżej tego, jak wyglądał ten słynny trzon Toriyamy. On oczywiście nie był dokładny, bo były tam tylko punkty, takie zaczepienia, które musiały paść, które musiały się wydarzyć w historii, ale jak dojść do tych punktów, no to już na przykład w mandze Toyotaro musiał sobie wymyślać sam, a w anime Toei Animation wymyślało sobie samo. I teraz pytanie, która wersja jest bliższa temu skryptowi? Moim zdaniem, jeśli odcinków anime nie akceptował Toriyama, a Toriyama dawał zielone światło temu, co jest w mandze, no to siłą rzeczy wersja mangowa jest bliższa temu, co Toriyama być może nie wymyślił, ale zaakceptował. Co wyszło pośrednio spod jego ręki. Tak bym powiedział. Też trochę myślenie życzeniowe, bo po prostu chciałbym zobaczyć te rzeczy mangowe zanimowane, ale też chcę wam powiedzieć to, co napisał tutaj Venixys, bo Venixys jakiś czas temu napisał drobny artykuł, w którym podsumował newsy i też podał nam kilka informacji, które wspominałem ostatnio w Kokle, ale nie wspomniałem o wszystkim. Zastanawiając się, co będzie zawierać ta edycja, odpowiedź brzmi wszystko, co jest najbliższe oryginalnym scenariuszom i wizji Toriyamy, w technicznych granicach narzuconych przez pracę na istniejącym już fundamencie, czyli anime z 2015 roku. No i tutaj pytanie brzmi, czy te prace na istniejącym już fundamencie to jest coś, co będzie się ograniczać tylko i wyłącznie do tych pierwszych 3 sag, a potem ze względu na to, że w przypadku Future Trunksa i Turnieju Mocy nie będą bazować na tym, co jest już w anime, czyli to nie będzie tylko remaster, poprawienie kreski, efektów specjalnych i ewentualnie poprawienie perspektywy, co też widzimy chociażby w kontekście Birusa, tylko ze względu na to, że tam historia jest już znacznie inna, to będą to robić od zera. I być może dlatego potrzebują na to więcej czasu. Kto wie, głośno tylko sobie myślę. Właściwie mogę powiedzieć, że zdecydowana większość wydarzeń, mówię zdecydowana większość, a nie wszystko, bo rzeczywiście będą jakieś niespodzianki, będzie zgodna z fabułą anime, przynajmniej do wątku turniejowego Wszechświat 7 kontra Wszechświat 6. To tyle, ile na razie wiemy z informacji o produkcji. Czyli tak, potwierdzenia tego tutaj mamy po raz kolejny. 3 pierwsze sagi w większości będą takie same jak stare anime. I tylko się zastanawiam tak naprawdę w kontekście tych 3 pierwszych sag, bo jedyna zmiana, na której mi zależy, to jest końcówka właśnie walki Goku i Hita. Czy tam będzie Blue Kaioken, czy tam będzie Goku God zmieniający się w Blue. To jest jedyna rzecz, na której mi zależy. Chociaż uważam, że Blue Kaioken jest świetny, tylko że on jest w pewnym sensie anime ekskluzywny. W zasadzie w ogóle on jest anime ekskluzywny, bo jedyny przypadek, kiedy mieliśmy coś na kształt Kaiokena, to był mangowy Turniej Mocy, kiedy Goku był w Blue i nakładał, powiedzmy, jakby to nazwać, już kiedyś nagrywamy o tym odcinek Koku, cechy techniki Kaioken nakładał na transformację Blue, czyli zwiększał swoją surową moc, wypalając swoje mięśnie, ale to nie był Kaioken, to było po prostu Blue, które przypominało trochę Kaiokena, które korzystało z tych samych zasad działania, więc Blue Kaiokena takiego stricte, którego mieliśmy w anime, po prostu w mandze nie było, więc pytanie, czy też będą to wrzucać, skoro to nie jest wymyślone przez Toriyama, a jest to mimo wszystko duży element historii. Czytałem, że prace nad Battle of Gods rzekomo zostały zakończone, i tutaj Venixys oczywiście nawiązuje do słów Geekdoma, i że zespół skupia się teraz wyłącznie na Resurrection of F. Prawdę mówiąc, do dziś trwają poprawki wczesnych odcinków z Birusem. To normalne w przypadku każdego serialu. Prace nad wczesnymi odcinkami trwają aż do momentu emisji. W tym przypadku główny nacisk położony jest na wątek szampy, ponieważ jeśli użyjemy tej samej terminologii, wątek Resurrection of F można uznać za skończony w kontekście większości prac przygotowawczych. Nie uwzględniam tu fazy kompozycji, która obecnie koncentruje się głównie na wątku Birusa, ponieważ jest to jeden z ostatnich etapów produkcji. Gdybym miał oszacować procenty ukończenia prac poszczególnych sag, Venixys tutaj jasno określa to liczbowo. Battle of Gods od 90 do 95%, Resurrection of F 80-85%, saga Szampy 60-65%.
I tutaj Venixys uczula, że prace w kontekście samej sagi nie są tworzone tak, że tworzą jeden odcinek w 100% i przenoszą się na drugi, tylko tak jak tutaj Venixys pisze, może być tak, że jeden odcinek jest skończony w 90%, drugi w 80%, trzeci w 99% i tak dalej, więc przeczytam wam jeszcze jedną rzecz, którą napisał Venixys i przejdę do tego, co ja o tym wszystkim sądzę. Saga Beerusa będzie liczyła 6 odcinków, Resurrection of F5 6, ponadto mogę poinformować, że wątek turniejowy Szampy będzie liczył od 7 do 8 odcinków, mniej niż to, co widzieliśmy jeszcze w styczniu, bo tam było mówione 10-12. Chcę też podkreślić moją ostrożność wobec kogokolwiek, kto podaje informacje, w tym daty, począwszy od wątku Goku Blacka. Chcę też zwrócić uwagę na to, że Venixys w ogóle nie skomentował tych ostatnich doniesień, tyczących się tego, że Trunks i Turniej Mocy mogliby nie zostać odświeżeni, albo że mogliby zostać odświeżeni dopiero za jakiś czas. I oczywiście możecie myśleć to, co chcecie i nie chcę, żebyście brali wszystko tutaj, co padło jako pewnik, albo nawet moje słowa jako pewnik. Absolutnie nie, bo to są tylko i wyłącznie moje dywagacje, ale myślę, że saga Future Trunksa absolutnie zasługuje na remake. Mówię tutaj o sadze Future Trunksa w kontekście wizualnym, bo były tam sceny i nawet znalazłem taki filmik w internecie, który troszeczkę podsumowuje te złe sceny pod kątem kreski i animacji z sagi Future Trunksa. Zresztą sama końcówka mi się dalej śni czasami. Oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie, ale ten Vegeta z ostatnich odcinków, kiedy już był niebo Zamasu i oni tam próbowali strzelać w niego jakimiś pociskami, i ten Vegeta, który tam był narysowany, to był prawdopodobnie najgorszy Vegeta w historii. Okej, ta saga miała ładne momenty, miała nawet ładne sekwencje animacji. Pamiętam chociażby walkę Trunksa i Goku, chociaż to było chyba nawet tam chyba nawet Naotoshi Shida, jeden z najlepszych animatorów, został zaprzęgnięty do tego, ale to były momenty. To były tylko momenty. Pod kątem kolorów ta saga nadal wygląda jak wczesny Dragon Ball Super, czyli po prostu wygląda plastikowo. Dopiero od Turnieju Mocy dostaliśmy ten filtr, paleta kolorów została nieco bardziej stonowana, myślę, że została naprawiona. W Turnieju Mocy też mieliśmy znacznie więcej odcinków, albo w ogóle dłuższych sekwencji, które wyglądały fantastycznie. Yuya Takahashi, praktycznie jego pracę widzieliśmy co kilka odcinków, zwłaszcza w tych ważniejszych, więc tutaj oczywiście pod kątem wizualnym wiele do naprawy nie ma. Mówię tutaj o Turnieju Mocy i w ogóle o sadze Przetrwania Wszechświatów, ale no właśnie, to nie jest tylko odświeżenie, to jest ulepszona wersja też pod kątem fabuły, więc tutaj pytanie, która wersja fabuły zostanie tutaj wzięta pod uwagę w kontekście tych dwóch ostatnich sag, jeśli one będą faktycznie w remake'u. I teraz przeczytam wam wywiad, rozmowę w zasadzie Toriyamy i Toyotaro. Jest to rozmowa numer 4 z okolic sagi Future Trunksa, już chyba pod koniec sagi Future Trunksa. Pozwólcie, że wam to przeczytam i chcę, żebyście też zwrócili uwagę na to pod kątem potencjalnych wyborów fabularnych. Kto był odpowiedzialny za co i w jaki sposób Toriyama reagował na wybory Toyotaro. Cóż, moim celem jest zostać fanem numer 1. Nie chodzi jednak o to, by dać różnym postaciom szansę zabłyśnięcia. Są też chwile, kiedy takie rzeczy są konieczne, by osiągnąć cel, który wskazałeś, mistrzu Toriyama. Na przykład jeśli celem jest bezpośrednie starcie Goku z Zamasu na końcu, nie mogę pozwolić, by Goku osiągnął ten punkt w szczytowej formie. Potrzeba wielu zwrotów akcji, zanim ci dwaj staną naprzeciw siebie. Tym razem, w sadze Future Trunksa, stworzyłem wiele takich zwrotów akcji, choć byłem do nich trochę niepewny. Stworzyłem, mówi Toyotaro. Nie, tak jest lepiej, odpowiada Toriyama. Myślę, że lepiej dać wyraz swojej indywidualności jako autora, niż podążać ścieżką, którą ci wyznaczyłem. Byłoby to nierównoważne, gdyby wszystko opierało się tylko na moich pomysłach, więc tak jest lepiej. Toyotaro. Chociaż starałem się nie odbiegać zbytnio od tematu, z pewnością w pewnych momentach udało mi się wykorzystać wiele własnych pomysłów. Pomyślałem sobie, czy nie byłoby ciekawe, gdyby Trunks trenował w świecie Kaioshinów i miał moce uzdrawiania? Toriyama odpowiada, zdecydowanie tak jest lepiej. Prowadzący wywiad pyta, Super Saiyanin God Vegeta pojawił się tylko w wersji mangowej. I Toriyama mówi, nadzorowałem to. Pamiętam. Fajnie było obserwować, jak pomysły mistrza Toyotaro coraz częściej się pojawiają. I teraz Toyotaro mówi, w oryginalnym szkicu, który dostałem od mistrza Toriyamy, Zamasu nie był tak silną postacią. Choć nieśmiertelny, jego poziom był taki, że dwaj Super Saiyanie w zupełności wystarczyli, żeby się z nim zmierzyć. Dlatego właśnie w oryginalnym szkicu sprawy potoczyły się tak, że jego nieśmiertelność i limit czasowy Potary stały się kluczowe, a Goku i Vegeta walczyli z nim na zmianę. Goku i Vegeta nie połączyli się w oryginalnym szkicu. Ich osobowości uniemożliwiały jakąkolwiek fuzję po wątku Majin Buu. Chciałem jednak sprostać oczekiwaniom czytelników i dlatego stworzyłem scenariusz, w którym, nawet jeśli nie powinni się łączyć, teraz nie mają absolutnie żadnego wyboru i muszą się połączyć. Toriyama mówi, myślę, że to było dobre. Toyotaro kontynuuje. Dlatego myślałem i myślałem, aż powstał szkic.
To był najfajniejszy, ale i najbardziej stresujący czas. Ale kiedy już to zaakceptowano, to potem była już tylko fajna praca. No i Toriyama kończy. W większości przypadków od razu dawałem zielone światło na robocze wersje w sadze Future Trunksa. God Vegeta. Vegeta tutaj bezpośrednio mamy informację, że to jest pomysł Toyotaro. Leczenie Trunksa to też jest pomysł Toyotaro ze względu na to, że i w anime i w mandze Trunks został jakoś wzmocniony. W anime dostał tę formę Ikari, w mandze leczył, więc prawdopodobnie to wzmocnienie Trunksa to było to, co Toriyama napisał w tym swoim trzonie, ale chociażby w kontekście tego God Vegety. Nadzorowałem to, więc w jakim sensie saga anime miałaby być bliższa temu, co jest w mandze, mimo tego, że dużo pomysłów pochodzi od Toyotaro, ale one są zaakceptowane, nadzorowane, też w pewnym sensie ukształtowane finalnie przez Toriyamę. Jeśli okaże się, że dostaniemy odświeżoną wersję, taki typowy remaster Dragon Balla Super, też począwszy od sagi Future Trunksa i idąc dalej w Turniej Mocy, to będę bardzo zawiedziony, bo uważam, że pod kątem fabuły to po prostu zasługuje na inną historię. Kilka dodatkowych newsów. Okazało się, co tutaj jeden użytkownik znalazł w changelogu, takim dzienniku zmian Xenoversa 3 na Steamie, że jest on w produkcji przynajmniej od 2021 roku, a dużo osób też tam wspomniało, że jeśli changelog, ta zmiana w dzienniku zmian jest z grudnia 2021, to oznacza, że sama produkcja, w zasadzie nawet proces planowania Xenoversa 3 może sięgać nawet 2020-2019. Więc wygląda na to, że ta gra jest tworzona bardzo, bardzo długo i to też może w pewnym sensie sugerować, że dostaniemy kompletny projekt. Na to liczę. Jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, na które musielibyśmy zwracać uwagę w kontekście jakichkolwiek ogłoszeń, wydarzeń, czy to growych, czy to animowych, że tak powiem, San Diego Comic Con, to jest końcówka lipca. Też jedna rzecz, którą tutaj chciałem wspomnieć, mój kolega Sebastian, pozdrawiam się Sebastian, Seba Benz, zwrócił uwagę na to, że Akio Yoku na Dragon Ball Games Battle Hour został tytułowany jako Executive Producer of Dragon Ball Franchise, czyli producent wykonawczy franczyzy Dragon Balla. Seba Benz wspomniał, że na początku myślał, że to jest jakby nowy tytuł, którym Akio Yoku został nazwany. To jest, umówmy się, że dość dużo mówiący tytuł. Producent wykonawczy nie tam jakiegoś działu, czyli tylko franczyzy Dragon Balla. Co by, zgodnie ze słowami Seby, oznaczało, że Akio Yoku w kontekście tych rzeczy, powiedzmy, niemangowych, jest najważniejszą postacią obecnie w świecie Dragon Balla. Producent wykonawczy Dragon Balla, serii Dragon Ball. Poszperałem trochę wcześniej, na Genki Damatsuri on też był nazwany w ten sposób, ale podczas New York Comic Conu w Nowym Jorku 12 października 23, czyli w dniu, w którym dostaliśmy zapowiedź Dragon Ball Daima, wtedy co myśleliśmy, że to będzie Dragon Ball Magic, został on nazwany Executive Producer of Dragon Ball. W sierpniu 2023 jeszcze tego tytułu nie miał, ale to był miesiąc, w którym oficjalnie dostaliśmy info, że opuścił Shueisha i że powstało Capsule Corp Tokyo. W październiku 24 też został w ten sposób nazwany, ale uwaga, jeśli już w październiku 23 Akio Yoku został nazwany Executive Producer of Dragon Ball, czyli w tamtym momencie to był producent wykonawczy Dragon Balla. Myślę, że w domyśle można powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co Dragon Balla, serii Dragon Ball, franczyzy Dragon Ball. To było zanim zmarł Akira Toriyama. I to było dosłownie 2 miesiące po tej informacji, że tutaj według anonimowego źródła w Shueisha Yoku zamierza, aby jego nowa firma zajęła się produkcją i zarządzaniem seriał Dragon Ball, które nie są częścią mangi. 2 miesiące po wyjściu, wiem, że to jest też, Sebastian, masz rację, że jakby nikt na to nie zwrócił uwagi, ale na pewno ja na to nie zwróciłem uwagi, ale ten tytuł został mu, powiedzmy, przyznany 2 miesiące po tym, jak on opuścił Capsule Corp. Mimo wszystko to już jest i tak dawno i nieprawda, ten spór został zażegnany. Wchodzimy w erę Dragon Balla, która będzie nas bombardować contentem. W jakiej kolejności będzie to content? Mówię tutaj o tej wersji animowanej. Czy w ogóle dostaniemy ten remake z sagi Future Trunksa i Turnieju Mocy? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, ponieważ nie ma sensu robić remake'u 3 sag. Nie ma sensu. Moim zdaniem to jest kompletny nonsens. Przeczytałem coś takiego w internecie, tylko nie pamiętam, czy to miało miejsce, czy gość sobie tam, powiedzmy, gdybał. Gdyby było tak, że puszczają Dragon Ball na przykład Z albo Dragon Ball Kai, nowszą wersję, i omijają The Final Chapters, czyli Majin Buu Sagę, i potem puszczają Dragon Ball Daima, to ludzie, którzy oglądają to, nie mają w ogóle pojęcia, skąd się wziął SSJ3, nie mają pojęcia, skąd się wziął Majin Buu, kim są niektóre postacie, i to w ogóle nie miałoby sensu, bo byłaby dziura
w środku tej historii, która pokazuje ważne rzeczy, więc nie wiem, w jaki sposób to ma wyglądać, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli faktycznie będzie Moro Saga wciśnięta między te sagi remake'ów w kontekście nowych widzów. Dla mnie to nie ma różnicy, w zasadzie nawet cieszę się, że Moro zobaczymy wcześniej, ale jestem ciekaw waszego zdania, więc już kończę. Czas pokaże, jak to mówi klasyk, więc zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na waszą opinię, miłego dnia wam życzę i widzimy się niebawem. Dziana.